Pod koniec lutego lecimy na Maltę. Nowe miejsce i nowy dla mnie tor. Ale dzisiaj rozeznamy się trochę przed zawodami i zwrócimy uwagę na ważne aspekty, które pomogą mi wystartować. Dużo zawodników zaczyna ustawiać swój samochód dopiero po pierwszych okrążeniach na torze. O ile możliwy jest długi trening, nie ma w tym nic złego. Natomiast jeżeli nie mamy za dużo jazd treningowych, bądź zależy nam na czasie, można przygotować się do tego nieco wcześniej. Poza tym analiza na trzeźwo w domu jest dużo lepsza niż podejmowanie decyzji pod presją na torze. Dlatego dobrze zastanowić się, jak i czego możemy użyć na miejscu. No dobrze, ale jak to zrobić? Przecież siedzę tutaj, a nie na Malcie. Już Wam pokażę, jak ja do tego podchodzę. Po pierwsze, przeanalizujemy sobie layout danego toru. Będę do tego potrzebował zdjęć, bądź też filmów. A więc tak, wygooglowałem sobie teraz tor na Malcie. Wpisałem Malta RC Kart Track. Wyskoczyły mi zdjęcia, natomiast no nie widać tutaj zbytnio tego layoutu. Widać jedynie tutaj, że asfalt jest dość jasny, co może wskazywać już na niskie trzymanie. Ale to sobie zaraz zobaczymy. Natomiast znalazłem film na YouTube, gdzie myślę jest dobrze pokazany tor, dobrze pokazana nawierzchnia i można dużo wywnioskować z tego filmu. I akurat na tym filmie mamy bardzo dobre ujęcia, bo w zwolnionym tempie widzimy, jak model jedzie i ten film przekazuje nam bardzo dużo informacji o stanie nawierzchni. Zobaczcie, jak on jedzie. Widać nierówności w zakręcie po prostej. No i widać, że tor jest dosyć śliski. No oczywiście tutaj może być to też zły setup, ale tu na przykład na wejściu na prostą dokładnie widzimy, że tor jest dosyć nierówny. Szczególnie tutaj. Czyli już mamy informację, że może być problem tutaj z resorowaniem modelu. Dodatkowo tak, widzimy, że asfalt jest dosyć jasny, co oznacza no generalnie nietrzymający asfalt. Czyli tutaj mamy już informację, że potrzebujemy setupu bardziej na nietrzymający tor niż na trzymający. Tu widzimy na przykład dosyć duże pory w tej nawierzchni. Znalazłem ujęcie prostej i jest ona normalna, czyli przełożenia będą dosyć standardowe na ten tor. Nie będą to jakieś nie wiadomo jak długie przełożenia. Zobaczcie sami, jak tutaj model jedzie. Nie jest jakoś wybitnie długa ta prosta. Po obejrzeniu tego filmu mogę sobie wyobrazić mniej więcej, jak powinien być skonstruowany mój setup na pierwszą jazdę. Więc przejdźmy sobie teraz do naszego setupu i pokażę Wam, co wymyśliłem. A więc tak, tutaj jest już nasz setup. Ja go już sobie wymyśliłem w głowie, jak mniej więcej powinien wyglądać, jak to powinno funkcjonować, co powinno funkcjonować na tym torze. I tak, teraz Wam właśnie wytłumaczę, o co chodzi. Bo w głowie mam parę opcji. To nie jest tak, że to jest tylko jedna opcja i ona będzie tutaj na pewno dobra. To jest mniej więcej. Warto zapisać sobie tutaj na tej kartce też, ewentualnie tutaj w notatkach poniżej, co mamy w głowie, żeby użyć. Bo tak jak mówię, na torze bardzo często boimy się czegoś, bądź nie jesteśmy w stanie wymyślić dobrego balansu pomiędzy czymś a czymś, ze względu na emocje, ze względu na to, że jesteśmy jakby zaangażowani w wyścig. Tu w domu na chłodno można sobie przeanalizować w głowie, co powinno wydać, co ewentualnie, jeżeli nie wyda, co możemy zrobić, żeby wydało. I to jest dobre i to się sprawdza za każdym razem, na przykład u mnie, że ja siedząc w hotelu czasami wymyślam dużo lepsze pomysły niż na torze, bo jestem po prostu jakby oderwany od tej walki i mogę na spokojnie sobie coś wymyśleć. I teraz konkrety. Tutaj położenie amortyzatora, czy położenie pinu od roll center, przednie górne wahacze, czy też tutaj położenie roll center dolnych wahaczy. To wszystko jest generalnie standardowe. Czyli ja praktycznie zawsze tak jeżdżę, tutaj tak samo, prawie zawsze tak jeżdżę, tutaj tak samo. Ale chodzi o niestandardowe rzeczy, które możemy użyć na tym konkretnym torze. To są na przykład stabilizatory. Tutaj zapisałem już sobie 2.3 i 2.2, co oznacza, że wyjadę prawdopodobnie na 2.3,
ale w głowie mam, że mogę użyć 2.2, bo prawdopodobnie jeżeli z tyłu użyję 1.8, bo tył będzie się ślizgał, to może tak być, że po użyciu 1.8 zabraknie mi skrętu. A widzieliśmy, że zakręty też są ostre tam. Dlatego warto na przykład będzie zmienić na 2.2 z przodu, jeżeli będziemy jeździć na 1.8 z tyłu, żeby jakby mieć przyczepność z przodu i z tyłu porównywalną, a nie, że dodamy sobie dużą przyczepność z tyłu, a będzie nam brakować skrętu. Co z kolejnych niestandardowych rzeczy, to tutaj zbieżność tylnych kół od 3 do 3,5. No 3,5 to już taka skrajna wartość, natomiast na tym torze może to wydać, bo tam widzieliśmy, ten asfalt jest dosyć mocno zużyty, jest jasny, więc raczej nie będzie trzymał. Kolejna ważna, niestandardowa rzecz to na przykład wysokość modelu, bo tutaj będę startował z przodu 6, z tyłu 8. No generalnie takie wartości to już na finał się ustawia, ale widzieliśmy, że zejście i wejście na prostą na tym torze jest dosyć mocno zużyte i dosyć nierówne. Myślę, że poniżej 6 mm z przodu będzie trudno jechać na takim torze. Także mniej więcej widzicie, jak powstaje u mnie taki pierwszy setup na pierwszy wyjazd na tor, na którym jeszcze nie byłem. Ja sobie oczywiście jeszcze parę rzeczy tam dopiszę na dole, jakby myśląc o tym, co mogę poprawić, będąc już tam. I oczywiście na miejscu będziemy go podrasowywać. Natomiast myślę, że dobrą podstawę do pierwszej jazdy jesteśmy w stanie stworzyć w domu. No i miejmy nadzieję, że to wyda. Bardzo się cieszę na ten wyjazd i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną. Trzymajcie się, cześć!